Witam serdecznie na pierwszej lekcji frywolitki igłowej. Jeżeli będziecie kiedykolwiek szukać albo szukaliście informacji na temat frywolitki, no to przede wszystkim natkniecie się na czułenko, tak? Wykonywanie frywolitki czułenkiem. I to jest powszechna metoda i tak jest frywolitka kojarzona z czułenkiem. Moja przygoda z frywolitką, no oczywiście rozpoczęła się od czułenka, ale czułenko niestety nie jest dla mnie przyjazne, nie było dla mnie przyjazne, no i nie jest do tej pory. Dla mnie wykonywanie frywolitki czułenkiem to jest po prostu mistrzostwo świata. Bardzo podziwiam te wszystkie dziewczyny, no przeważnie dziewczyny, no nie wiem, czy nie trafiłam na żadnego pana, który wykonuje frywolitkę. Podziwiam je. Podziwiam je za to, jak pracują z tym czułenkiem. Moim zdaniem jest to metoda wymagająca bardzo dużej wprawy, ale w międzyczasie trafiłam na igłę, czyli na frywolitkę igłową. No oczywiście szukając coś tam związanego z frywolitką, trafiłam na igłową i ta metoda jakby jest dla mnie. Co nam będzie potrzebne? Proszę bardzo. Potrzebna nam będzie oczywiście igła i nitka. Igła jest to igła specjalna do frywolitki. Można ją kupić w pasmanterii. No niestety w mojej miejscowości nie ma w pasmanterii takich rzeczy do frywolitek. Ja to zakupiłam w pasmanterii internetowej. Można też kupić na Allegro. Jest to do kupienia. Nie jest to jakaś tam mocno droga rzecz. Tą akurat mam grubą igłę, żeby wam pokazywać, na tej grubej będzie lepiej widać, ale ja ją właśnie sobie zakupiłam do nauki, bo też łatwiej mi było nią pracować, jak się uczyłam, ale rzadko kiedy ją używam. Używam cienkich, bo używam cienkich nici, tak? Czyli igła. Nie powiem, że się nie nauczy ktoś na cienkich zacznie. Oczywiście, że się nauczy, bo to nie chodzi o grubość, tylko o to, żeby mieć taką igłę. I szydełko. Nie zawsze jest potrzebne, ale jest potrzebne czasami szydełko. I to wszystko, jak na razie. Podstawowym splotem takim frywolitki jest słupek. I to, czy to jest igłowa, czy to jest czułenkowa frywolitka, czy to jest szydełkowa, bo też taka istnieje, taka metoda, to tu są same słupki i pikotki. I to jest wszystko, co jest we frywolitce. Więc pokażę dzisiaj na pierwszej lekcji, pokażę, jak wykonać słupek i pikotek. Zaczniemy od słupka. Żeby wykonać taki słupek, nawlekamy igłę. Tu sobie zawsze zostawiamy trochę więcej, w zależności od tego, jaką mamy robótkę. Igłę mamy już nawleczoną. Po lewej stronie jest kłębek i tutaj musimy przytrzymać tą nitkę. Ja to tak robię. Pod te palce podkładam nitkę, na wskazujący zawijam w ten sposób. Tu przytrzymuję, bo pierwszy słupek trzeba przytrzymać. I podkładam igłę i ściągam. Jeszcze raz. Przytrzymuję, podkładam i ściągam. Tak? I tu mi się, proszę, taka pętelka się robi. Jak ją zaciągnę, mocno trzeba zaciągnąć, ona tak ładnie była zaciągnięta tu. I to jest pierwsza część słupka. Pierwsza część słupka. Słupek składa się jakby z dwóch takich części. To jest pierwsza. Drugą część wykonuje się, tak samo się tu trzyma. Tak jak pierwszą część mieliśmy w ten sposób na palcu nitkę.
To teraz mamy jakby od spodu, tak? Tutaj wezmę tak na prężę i pokażę. Tak, nie tak, tylko tak, w drugą stronę. I jak ją tak zrobimy i zegniemy palec, to tu nam się robi taka pętelka, tak? Wystarczy tą pętelkę tylko ściągnąć. O. I już mamy nasz słupek. To jest nasz słupek. Tak? On sobie tutaj luźno na tej igle, tak? Igłą mogę ruszać i bierzemy. Raz, dociągamy do pierwszego słupka i dwa i dociągamy, żeby to były tak jeden przy drugim, tak? Raz i dwa. I to jest, proszę. I jeszcze raz. Raz i dwa. O. I to są nasze słupki. Jak już potrafimy zrobić słupek, no tam kilka razy trzeba przećwiczyć, żeby to ładnie wychodziło, to zabieramy się za pikotki. Po co jest pikotek? No, tutaj to widać po co, tak? On jest tutaj ozdobnikiem, tak? Raz, dwa, trzy i tutaj sobie ozdobnikiem jest. Ale też ma funkcję łącznika. Tu mamy, tu łączy, tutaj na tym będzie bardziej widać, o tu. Tu nam połączyło. Czyli bierzemy się za wykonanie pikotka. Jak wykonać taki pikotek? No to bierzemy tak samo jak przy słupku. Tak? Nawijamy palec i wykonujemy słupek. Tylko jest taka różnica, że jak pierwszą część nawiniemy, tak, to tu zostawiamy taką nitkę. Widać? Nitkę zostawiamy. Przytrzymujemy tu palcem, żeby nam tu nic ześliznęła się ta nitka i robimy drugą część słupka. I teraz mamy coś takiego. Hop i mamy pikotek. Tak. Jeszcze zrobię sobie słupki. Z dwa słupki sobie zrobię. Raz, dwa. I teraz tak, znowu. Tak, mamy. Siach. Jeden. Tak. Zostawiamy tutaj. Można robić różne. Na przykład zrobić malutki teraz. Tak. Stawiamy. I siach. O, i takie malutkie na przykład, one nie są ozdobne, no bo one prawie ich nie widać, ale one są, właśnie takie małe się robi wtedy, kiedy są do łączenia. Wtedy one ładnie łączą i blisko. Słupek, dwa słupki i pikotek, proszę bardzo. Słupek i pikotek. O, raz. Dwa, dobra. I tu mamy, o, i są słupki i różnego rodzaju pikotki. Długi, mniejszy. I tak to wygląda. Tak wygląda, tak wyglądają podstawowe sploty w frywolitce. Słupki i pikotki. To na tyle na pierwszej lekcji. Nauczyliśmy się dzisiaj słupków i pikotków. Jeżeli spodobało Ci się, to daj łapkę w górę. Jeżeli chcesz razem ze mną pouczyć się tej metody, to zasubskrybuj mój kanał. A jeżeli nie chcesz zapomnieć o żadnej lekcji, to tam jest na dole taki dzwoneczek. Wystarczy go nacisnąć. Dziękuję bardzo za uwagę. Do następnych lekcji.